Hey guys, witajcie w naszym nowym domku. Te ściany to właśnie główna przyczyna, dlaczego przez ostatnie 3 miesiące nie było mnie na kanale. Ale oficjalnie już mogę i chcę powiedzieć, że kupiliśmy mieszkanie pod Paryżem. Jestem tak niesamowicie szczęśliwa i z jednej strony po prostu nie dowierzam. Za każdym razem jak tu wchodzę, to nie dowierzam, że ten parkiet i te ściany i te drzwi i ten kominek, na którym stoi mój telefon, to należy do mojego mieszkania, do mojego aktu własności. Więc mam nadzieję, że wybaczycie mi tą przerwę. Obiecuję też, że wracamy do regularnego postowania, jak tylko pozbędę się tego wszystkiego. No i zapraszam na content przeprowadzkowo-urządzeniowo-update'owy, ponieważ sporo zmieni się teraz w moim życiu. Mówię, że jesteśmy w moim mieszkaniu, ale oczywiście jest to w 50% moje mieszkanie, a w 50% zjeda mieszkanie. A może jeszcze inaczej, jest to w połowie nasze mieszkanie, a w połowie mieszkanie banku przez następne, sporo lat. Ale w żaden sposób nie umniejsza to temu, że czuję, że naprawdę osiągnęliśmy kolejny kamień milowy na naszej drodze. Plan na najbliższe dni jest taki, że w sobotę i w niedzielę przeprowadzamy wszystkie największe meble. No i już od następnego tygodnia oficjalnie się tutaj wprowadzamy. A do tego czasu bardzo chciałabym pozbyć się chociaż części tych kartonów. Wiadomo, że nie wszystkich, bo część z tych rzeczy musi być pochowana w szafach, których tu jeszcze nie ma. Ale to, co mogę rozpakować, czyli rzeczy z kuchni, rzeczy z łazienki, chciałabym się tego pozbyć, zanim wniesiemy tutaj duże meble, żeby nie tworzyć dodatkowego chaosu. Więc dzisiaj zabieramy się za rozpakowywanie kuchni. A też chciałabym to zrobić w sposób mądry, bo w moim wymarzonym mieszkanku przecież musi być pięknie, musi być porządek, wszystko musi mieć sens, być poukładane idealnie. Right? Kupiliśmy mieszkanie z rynku wtórnego, dlatego wymagało ono porządnego sprzątania, ale jest praktycznie całkowicie urządzone, jeżeli chodzi o łazienkę, jeżeli chodzi o kuchnię. Większość z tych rzeczy na razie chcemy zatrzymać, bo wiadomo, że przeprowadzka siłą rzeczy wiąże się z wielkimi kosztami. Dlatego część z tych rzeczy na razie jeszcze zatrzymamy, a za jakiś czas wymienimy je na takie, które odpowiadają w 100% naszym gustom. Jutro jest dość ekscytujący dzień, bo w tym miejscu pojawi się moja wymarzona lodówka. To jest lodówka, na którą czekałam od bardzo dawna i to była pierwsza rzecz, którą kupiłam do tego mieszkania, dlatego że w naszym starym mieszkaniu mieliśmy malutką lodówkę, w której ledwo mieściliśmy się w 2 osoby. Za każdym razem jak szłam na zakupy, to wracając czułam się jak w Tetrisie, bo nigdy nic nie mieściło się tak, jakbym chciała, żeby to się zmieściło. A teraz nie powinniśmy mieć z tym problemu, bo zamówiłam najwyższą lodówkę, jaką mieli w sklepie. Ale póki co, jak widzicie, wszędzie za mną są szafki, w których chcę poukładać te rzeczy, które mogę, czyli kasze, makarony, wszystkie takie pierdoły, które już przenieśliśmy z naszego poprzedniego mieszkania. Są też rzeczy, których niestety nie dało się doczyścić po poprzednich właścicielach. I jest to między innymi płyta, ale stwierdziliśmy, że po prostu zostawimy ją tak, jak ona wygląda, bo nic z tym już się nie da chyba zrobić. A za kilka miesięcy wymienimy ją na nową. Kto tak zapuszcza płytę? Jesus. Ale dobra, koniec gadania i zabieramy się za te ziomki.
tygodniu nie potrzebuję siłki. Bardzo, bardzo chcę, żeby w tej kuchni wszystko było dużo lepiej rozplanowane, dlatego że w starej kuchni miałam mega mało przestrzeni, więc teraz już od kilku dni myślę sobie, gdzie co i jak porozkładać. Myślę, że tutaj będzie część przypraw i jedzonka, dlatego że kuchenka jest zaraz obok. Tu będą talerze, ponieważ chcę Wam pokazać, jest to nad zlewem. A przede mną kolejna część naczyń. Tutaj chyba będą garnki, tak jak i tutaj. No wiadomo, dwie szufladki to jakieś tam wszystkie przybory. No i pod zlewem klasycznie wszystkie detergenty i tak dalej. Dzień dobry. Jest kilka dni później. Myślałam, że uda mi się nagrać coś z przeprowadzki, ale okazało się, że sama przeprowadzka była dla mnie tak stresującym wydarzeniem, że musiałam się na niej w pełni skupić. To była moja pierwsza taka przeprowadzka, w której naprawdę miałam mnóstwo rzeczy, takich jak kanapy, lodówki i inne takie. Więc no, było to większym przedsięwzięciem niż początkowo myślałam. Nie patrzcie też na moje włosy, bo wczoraj był dzień olejowania. Zaraz będziemy się myć. Ale oficjalnie jesteśmy już w nowym domku i nawet... O! Gdzie się podziała ostrość? O! I nawet część rzeczy udało nam się już rozpakować. Zdecydowaną większość rzeczy udało nam się już rozpakować w kilka dni w sumie. Jedynej rzeczy, której nie mogę znaleźć, to moje baterie do aparatu, więc chwilowo mamy tylko jedną, która była w aparacie i musimy sobie z tym jakoś poradzić. Ale tak, co na tapecie? Mamy jeszcze do skręcenia łóżko. Mamy jeszcze do kupienia kilka mebli, do sprzedania kilka mebli, więc mimo wszystko nadal będzie się działo. Ale jedną z rzeczy, jednym z większych update'ów, które wydarzyły się w międzyczasie, jest to, że w końcu mam biurko i fotel do pracy i mam takie dedykowane miejsce pracy, w którym mogę zostawić swój komputer, nie muszę nic składać, nie muszę nic przesuwać, to możesz sobie po prostu czekać, aż następnego dnia rano wstanę znowu i będę mogła znowu usiąść do pracy. Nie miałam pojęcia, jaki to jest komfort. To jest taki mega komfort. Przede wszystkim, po pierwsze, pozwólcie, że usiądę na moim nowym fotelu. Po pierwsze, nie jem w tym samym miejscu, w którym pracuję. Co jest bardzo przyjemne, dlatego że jakby pracując w zasadzie 100% z domu, ważne jest, aby potrafić rozdzielić. Okej, to jest miejsce, w którym jem i odpoczywam, to jest miejsce, w którym pracuję. Dotychczas tego nie miałam, bo pracowałam i jadłam z tego samego stołu, a dodatkowo musiałam moje wszystkie ekrany, ładowarki i tak dalej przesuwać ciągle po skończonej pracy. 2. Wiadomo, że krzesło jadalnianego ani biurka nie da się tak dobrze dostosować jak biurka czy krzesło przeznaczonego do pracy. Teraz kupiłam sobie takie biurko z regulowaną wysokością i fotel z podpórką na głowę, z wzmocnieniem w dolnej części pleców, więc też moje plecy i moja postawa powinny to zdecydowanie odczuć. No i co jeszcze?
No i w końcu mogę urządzić sobie to biurko tak, żeby to było najbardziej przyjemne i najbardziej ergonomiczne i najbardziej produktywne moje miejsce. To znaczy już zamówiłam kilka elementów, mam już podstawkę pod mój laptop, tak żeby on był wyżej i był na poziomie moich oczu. Zamówiłam sobie też bezprzewodową klawiaturę, żeby mi się te wszystkie kable nie majtały. Mam też jeszcze tą, nie wiem jak to nazwać, taki koszyczek pod stół, w który włożę wszystkie kable, ale witajcie w nowym domku. Witajcie z moim kominkiem, jednym z dwóch i z pozostałościami starej szafy. Ale tak, minęło już kilka dni od kiedy tu śpimy, od kiedy tu mieszkamy. Już przyzwyczaiłam się do myśli, że jest to nowy dom, że jest to mój dom i przede wszystkim, że jest to mieszkanie, które naprawdę do mnie należy. Jakoś to było takie dziwne uczucie. Ale muszę też przyznać, że rozstanie ze starym mieszkaniem było trudnym przeżyciem dla mnie. Dlatego, że to było pierwsze moje mieszkanie w Paryżu, pierwsze nasze wspólne mieszkanie, które razem wynajęliśmy, razem urządziliśmy. Wydarzyło się tam mnóstwo rzeczy, docieraliśmy się tam w naszym związku, który wtedy dopiero raczkował. Wspólnie go urządzaliśmy, kupowaliśmy nasze pierwsze wspólne rzeczy, tam się kłóciliśmy, tam się godziliśmy, tam szukałam swojej pracy, tam przechodziłam różne kryzysy, tam przeszłam moją całą terapię. Miałam z tym mieszkaniem tak dużo dobrych wspomnień, tych trudnych też oczywiście, ale to wszystko sprawiło, że bardzo przywiązałam się do tego miejsca. Ja też jestem osobą, która niesamowicie, ale aż za bardzo przywiązuje się do rzeczy i do miejsc, a wiadomo, że dopóki to miejsce naprawdę nie jest nasze, to nie ma się co do niego przywiązywać. Do rzeczy też nie, ponieważ no nie wiem, to jest mój ukochany kubek, który dostałam rok temu na urodziny. Jestem do niego niesamowicie przywiązana, ale jest to kubek. I tak jak wszystkie rzeczy, może się zbić, może się zepsuć. Sorry, robię kawkę. I nie powinnam się przywiązywać do takich rzeczy, więc z takim nastawieniem i z tą myślą też organizowałam swoje przeprowadzkowe rzeczy i dużo rzeczy po drodze wyrzuciłam albo przeznaczyłam do sprzedania. Właśnie z tą myślą, że przywiązywanie się do rzeczy nie jest najzdrowszą sprawą. No, rozładowała mi się kamera w międzyczasie, a moje włosy są jeszcze w gorszym stanie, dlatego że nałożyłam olej też na skórę głowy. Ale zaraz w porze lunchu idziemy się myć. Ale chciałam dodać właśnie, że czeka mnie też wielka wyprzedaż na Vinted, dlatego że obiecałam sobie, że wraz z tą przeprowadzką wyrzucę wszystkie rzeczy, których naprawdę nie nosiłam w ciągu ostatniego roku. Te, które będę mogła sprzedać, z największą przyjemnością sprzedam. Postaram się też część oddać, ale chcę przeprowadzić się do tego nowego mieszkania na świeżo. Póki co mi się to udaje, póki co wszystko czeka w komodzie na klatce schodowej na chwilę, aż będę miała trochę czasu, żeby porobić zdjęcia, uprać to, wyprasować itd., itd., itd. Ale ewidentnie był to dobry pomysł, dlatego że zwolniło mi się mnóstwo miejsca w garderobie, dzięki czemu teraz wchodzę i widzę faktycznie rzeczy, które mam i widzę, co chcę ubrać i jest mi dużo łatwiej i przyjemniej ubierać się o poranku. No, to tyle. Tyle na początek, a teraz siadam, bo mam kupę pracy. Tam sobie leci podcast w tle, a ja właśnie siadam do roboty.
i zabieram się za mój lunch. Jestem mega podekscytowana, bo chodziła za mną ta sałatka już od tak długiego czasu. A przy okazji coś sobie pooglądam, jeszcze nie mam pojęcia co. Poddawałam część rzeczy na listę. W końcu mamy też Wi-Fi, więc w końcu mogę pooglądać sobie coś na spokojnie. Chyba pooglądam tego, Young Sheldona. Zaczęłam oglądać młodego Sheldona, jestem ogromną fanką Big Bang Theory, więc trochę podchodziłam do tego z dystansem, bo zawsze takie próby odmrożenia dawnych produkcji kończą się raczej fiaskiem, ale ten młody Sheldon jak na sitcom jest naprawdę bardzo w porządku. I'm very much a creature of habit. Perhaps it's a trait I got from my father. Every night he would go. It was complicated. I didn't like seeing him upset. But what can Właśnie skończyłam szkolenie. Dzisiejsza jest godzina prawie 17. Szczerze mówiąc, jestem chyba bardziej zmęczona niż po takim klasycznym dniu pracy, bo nie dość, że muszę się wysilić, żeby opowiedzieć o wszystkim, nie zapomnieć niczego, to też muszę to zrobić w taki sposób, aby ta druga osoba, której to wszystko tłumaczę, zrozumiała to. A że nie mam zbyt dużego doświadczenia w takich treningach, to wymaga to ode mnie bardzo dużych nakładów energii. Ale chwilowo właśnie ustawiam sobie timer na 4 minuty, bo zaraz będę zbierała się na jogę, a w chwili obecnej porobię sobie trochę masaż. Staram się właśnie teraz od jakiegoś czasu bardzo dbać o włosy. Wydaje mi się, że przynosi to efekty, bo widzę bardzo dużo baby hairów właśnie na linii tutaj przy czole. Ale chciałam Wam też powiedzieć, bo miałam takie przemyślenia właśnie związane z tym szkoleniem dzisiaj, że w zasadzie bardzo dobrze zrobiło mi to szkolenie, ponieważ ja od bardzo dawno zmagam się z syndromem oszusta. On się u mnie ma świetnie, jest rozhulany. Bardzo często trochę nie wierzę we własne siły i we własne umiejętności. I miałam właśnie dzisiaj takie przemyślenie, że wraz z tym szkoleniem trochę też sama sobie mam okazję udowodnić, jak wiele nauczyłam się przez te kilka lat pracując już tutaj i że jednak mam sporo tej wiedzy do przekazania. Na co dzień te rzeczy, które robię, nie są tak oczywiste. Nie jest tak oczywiste, jak dużo trudu, jak dużo doświadczenia i pracy wymagało ode mnie właśnie to, żeby nauczyć się tych wszystkich rzeczy. A teraz właśnie przy takim szkoleniu, próbując wszystko zebrać do kupy, wszystko przekazać i opowiedzieć, uświadomiłam sobie właśnie, że no jednak czegoś się nauczyłam i jednak coś tam wiem. I wydaje się to oczywiste, ale właśnie dla osoby, która zmaga się z takimi samymi problemami jak ja, czyli właśnie z tym cholernym imposter syndrome, to jednak jest duże osiągnięcie. Swoją drogą kocham zajęcia z jogi, bo nie muszę brać na nie nic poza standardowymi rzeczami w stylu portfel, klucze, telefon. A chodzenie z wielką wypchaną torbą z rzeczami sportowymi nie jest najbardziej przyjemne. Szczególnie zimą, jak jest zimno, to zakładam sobie leginsy pod dżinsy i mam mega ciepełko i mogę sobie po prostu iść w normalnym outficie z normalną torbą. Nie mogę doczekać się wymiany też tej szafy swoją drogą, bo jest mega malutka. Będziemy mieć taką szafę pod sam sufit. No i jeszcze trochę pracy przed nami, bo tak wygląda chwilowo łóżko, które nie ma ramy. Tu jest jeszcze nasza druga szafa. Ale powolutku. Teraz idziemy na jogę.
again? Did you miss him?